dobry. Nie ma tego złego. Dzień dobry, jak się masz? Siema, a dzisiaj za cel wzięliśmy sobie takie niemałe wariactwo, bo montujemy sobie Arri Alexa Mini LF na Ronina RS3 Pro z obiektywem Laowa 35 mm na number. Teoretycznie, patrząc po parametrach, czy to na przykład wagowych Alexy, czy udźwigu Ronina, powinno się to wszystko udać. Po to jesteśmy tutaj, żeby sobie popróbować, pobawić się i na tym polega trochę ta praca, kiedy mam na przykład wolniejsze dni, żeby sobie bawić, eksperymentować i do tego was zawsze zachęcam, a tymczasem idziemy się bawić. Na Instagramie, bo akurat miałem telefon kojowy, no to dawaj zrobimy test na Roninie, no nie? Oczywiście, że tak. Ja mówię, i taki miałem plan, że myślę, kurwa, gdzieś skąd się ogarniemy. Dziś to twój plan. Trochę tak. No nie? A bo do gołej robimy, nie? Tak. Do lata takiego totalnego. Proszę, ja jeszcze zamówię. A, bo chcesz lidara zmontować, tak myślałem. Dobra. Dobra. Dawaj, no zamontujemy. No, oczywiście. Jak to wagowo? Bo ona ma ile? 2 i... Zaraz czekaj, Wagowo to powinno wytrzymać. Generalnie, jak patrzyłem, bo sobie wygooglałem. A ile masz udźwigu na tym wariacie? 5,6 plus minus, a to chyba waży chyba coś. 9, 2, No właśnie, więc jest w połowie w ogóle, więc powinna się w ogóle na silu to na przyjół. ogarnąć. Czegoś to rozkręca, do tego bym miał też się dojeżdżam, No to jest, wiesz, jak raz to zrobisz, To chyba na wszyscy będą robili. już potem wiesz. Ale wiecie co? Poczekajcie, bo teraz mamy taki... No. Ile to Lepiej? brakuje? No, tutaj. Dobra, i teraz całą tą Już jest łyżwę wysunięte. A łyżwę do tyłu teraz. No, idealnie. A dobra, no to czyli ta łyżwa była trochę jakoś... A pójdź teraz, jak źle, zobaczymy. Dobra, Dobrze, mamy teraz taki balans w A sensie. masz jeszcze kabel tam, żeby... Ale czekajcie, bo jeszcze lidara potrzebujemy zamontować. Jest, kable wszystkie mam. Ej stary, zadziała to. wiecie co, bo to jest teraz tak, że jakby się udał Teraz tak, już jest mega blisko. to teraz ona powinna się utrzymać. Tak, teoretycznie tak. A teraz to już, tak, bo ona musi wiesz, stanąć sobie się nie ruszy. Działa. A dobra, tam zahacza lider, więc... Ale nie, A tam zahacza lider, a nie możemy tego lidera dać gdzie indziej? Czyli jednym słowem ta kamera jest generalnie stworzona Pod ten zestaw. pod ten zestaw. Tego jeszcze nie grali, nie? Jest cool. Już w następnym roku wszystkie wesela Bardziej pro to. bardziej pro już na Alexa. Dobrze, na wszystkich oczkach się stabilizuje. Tak? Tak. Jeszcze jest nawet zapas, więc... Dobra, ja sobie odpalę, zobaczę co powie Ronin. Ronin mówi, że jest zajebiście. Nawet nie trzeba stabilizować. Beka, udało się. Ale bałbym się naprawdę wyjść z tym na miasto, tak żeby pracować w tym swobodnie. Za dużo hajsu na jednej śrubie. Dobra, to czyli my jesteśmy już tutaj chyba jakby w cali zbudowani. Ja sobie mogę lidara jakby Tak. ogarniać. Czekaj, zrobimy podniesienie tego wariata. Tylko... Stary, śmiga jak złe. Łapiemy za stery, jedziemy. Karta jest? Jest, możemy zapisywać. Ale beka. Sformatowane? Tak. Tam są proresy czy rawy? Progresy, ja mogę zrekord. To proresy. A, tak? Dobra. O, żeż ty, ale to jest niewygodne w tym momencie. Dobra, no dawaj, puść kamerkę. Wózek tu? Nie no, działa to. W opór w ogóle to działa. Jak wagowo? Ciężko? No, ucieszyłbym się z mojego Easy Riga. Generalnie. Znaczy czuć różnicę między tym Pocketem, ale stary działa naprawdę. Tylko ty będziesz puszczał zapis, nie? No? Ja, ewentualnie ja mogę. No to dobra, proszę bardzo. O, jest nasz kądziu.
No i na przykład tutaj już się pogubił. On już nie wie, co to ostrzyć. Krążę sobie ciebie. I wracamy teraz ja tyłem. Wydaje mi się, że na tej 4 przysłonie to sobie tak fajniej radził. Tak? Chyba close. Dobrze, na przykład tutaj sobie jak już kądzie chciałem wyostrzyć, to już nie szło. No i proszę, udało się. I jestem zaskoczony, jak dobrze i jak szybko udało się to wybaczyć. Szczerze, jak jechałem tutaj z nastawieniem takim, że nie ma szans, żeby to się udało, bałem się, że ona się nie wyważy, że będzie zahaczała tutaj dupką o Ronina. Na szczęście jakoś poszło. Czy jest to zestaw, którego używałbym na co dzień? Pewnie, że tak. Czemu nie? Ale chcę mieć z anamorfiką na stabilnie i mieć ją od ręki po prostu tak, że sobie działamy. Z drugiej strony jest to bardzo niepewne. Trochę to lata, w sensie takim lata, że czuję, że Ronin już jest to dla niego już takie maks, jeśli chodzi o taką ciężar kamery, bo jeśli chodzi o wyważanie, to jeszcze naprawdę mamy duży zakres w tym wszystkim tutaj. Ale jeśli chodzi o takie użytkowanie, na przykład szybki szwęk, czy jakaś taka szybka sytuacja, która by się zadziała, bałbym się tego używać. Na chwilę obecną jest to zamontowane na jedną śrubę, która trzyma kamerę między Roninem a kamerą. Jest tylko jedna śruba, można by to było zamontować na płytkę z 2 śrubami, ale wtedy nie mógłbym zamontować silnika, albo musielibyśmy to bardzo dużo kombinować, a tutaj mam zamontowane wszystko w taki sposób, żeby to było jak najbardziej kompatybilne, najbardziej lekkie i żeby to po prostu działało, bo na tym tutaj nam dzisiaj to zależało, żeby po prostu zobaczyć, czy uda się zaczepić Alexa Mini LF na Ronina RS3 Pro. No i się udało, i sztos. Bo ja teraz będę potrzebował metr zobaczyć, ale to w tablicy? A dobra, to słuchaj, to się tu tak, obróćmy to, będziemy sobie podjeżdżali. Dobra, no to ja to potwierdzam, bo jest naprawdę metr, jest równo metr taki wiesz. Dobra, to teraz wracamy, idziemy dalej. No tu pokazuje 4,7, ale wolę Dalmierza. Wiesz co, Ufam. pokombinować z tymi ślimami. Ufam Dalmierzowi. Dobra, potwierdzam 4 metry. Beka. Ten lider to jest niesamowity, a potem kabel jeszcze mu zasłania. Niezły zamach na fokus pulleru. To ma plusy i minusy, ale to idzie już w tą stronę, że wiecie, że to będzie coraz bardziej idealne. Dobra, to pójdźmy sobie zapis. Tam jeszcze była ta funkcja generalnie śledzenia twarzy, więc jeszcze... Bo close już chyba wszedł. Stary jest tak zajebiście ostry i to działa, a jak zrobię tak cyk, to tutaj... A i teraz nie przeskoczyło. Ale powiem ci, że twarz to grubo trzyma. Cały czas, nie? No, stop. Cyk, cyk. Minimalny ruch i to wszystko od razu. No i dobrze, kamerkę udało się złożyć i poszło to naprawdę błyskawicznie i działa to rewelacyjnie dobrze. Jednak jest jedna rzecz, którą ja jestem mega pozytywnie zaskoczony, a jest to lidar, bo działa on, uwierzcie mi, naprawdę niesamowicie. I praca ostrzyciela na chwilę obecną jest jeszcze bezpieczna, ale nie wiadomo jaka będzie przyszłość, bo zobaczcie jak dobrze to działa. I zamontowaliśmy to właśnie na dolnej tutaj stopce, tutaj gdzie się teoretycznie powinno wieszać Ravenaya, ale zamontowaliśmy to z tego względu, że na górze już nie było po prostu miejsca na to, a na dole też to się dużo lepiej nam ważyło i śmiga to jak zły. No ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak fajnie, jak dobrze to sobie tutaj radzi i działa.
cały czas tam już ciągle to śledzi twarz. Oczywiście jeśli mamy czasami podejście takie, że na przykład jest jakiś wąski słupek, to totalnie tego nie wykrywa. Dużo lepiej działa to sobie z dużymi obiektami i na przykład z postaciami to w ogóle to wygrywa. Ale na przykład jak sobie raz podszedłem do na przykład kamery, żeby na przykład ją nagrać, no to musiałem przeszwękować, żeby jakoś nakierować lidar na te wszystkie całe pasmo, które tutaj wysyła na kamerę, żeby po prostu sobie to złapało. Ale tak poza tym do szerokich ujęć myślę, że bez problemu. Więc teoretycznie myślę, że przyszłość ostrzyciela będzie chyba taka, że ostrzyciel będzie sobie siedział z tabletem i będzie klikał, co ma być ostre. Na przykład wybierzmy sobie teraz, poproszę ostrość na twarz, naklika na twarz i tutaj będzie trzymało sobie ostrość na twarzy. Jeśli na przykład będzie opcja, na przykład trzymajmy, pokażcie mi background, żeby było ostre, klika background i to będzie taki bardziej asystent ostrości niż chyba ostrzyciel, ale zobaczymy. No ja nie chcę źle wróżyć, ale patrząc po tych zabawkach, które są teraz dostępne i które działają w takim zestawie, no wszystko się może zdarzyć. Także był to nasz taki mały eksperyment. Przegooglałem sobie internet po prostu, żeby znaleźć sobie, czy ktokolwiek coś takiego zrobił. Chyba znaleźliśmy jedną referencję, nazwijmy to, ale było to z inną kamerą, chyba z LF-ku tego nikt nie robił, więc było to nasze takie krok milowy, byliśmy pierwsi, ale przede wszystkim była to mega fajna zajawa i super jest tak eksperymentować, szukać, uczyć się, poznawać nowych rzeczy, łączyć rzeczy, których się teoretycznie nie powinno łączyć, a my to zrobiliśmy i działało to naprawdę dobrze. Choć wieszanie kamery za kilkaset tysięcy na jednej śrubie nie brzmi dobrze, ale robiliśmy to w takich kontrolowanych warunkach, że naprawdę nie obciążaliśmy ani Ronina, ani kamery, więc bardzo sobie to kontrolowaliśmy. I myślę, że jakbyśmy posiedzieli tutaj dłużej, pobawili się z tym, to moglibyśmy więcej z tego wyciągnąć. Niemniej jednak zależało nam na tym, żeby po prostu zrobić, pobawić się, spróbować i to zadziałało. Tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.